Czy Polka i Izraelka mogą zostać przyjaciółkami? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Pamiętacie, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że Izrael zajął pierwsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o najlepszy kraj do życia dla przedsiębiorczych kobiet. I to mnie skłoniło do zrobienia tego odcinka, w którym pogadamy sobie po prostu o tym, jakie są izraelskie kobiety. I to jest oczywiście odcinek taki pogadankowy, luźny, nie opieram go na żadnych statystykach. To jest moja opinia i myślę, że pewnie jakby zapytać inną osobę, to mogłaby mieć inną opinię na temat izraelskich kobiet. Natomiast bazując na moich doświadczeniach, jakie są moim zdaniem Izraelki, mam dużo takich ciepłych w sumie przemyśleń na temat izraelskich kobiet, bo one są takie silne, to są takie kobiety z jajami, a raczej z jajnikami. Tutaj by tak bardziej pasowało powiedzieć. To są kobiety, które są odważne, przebojowe, one rzadko kiedy są nieśmiałe, mają zawsze coś do powiedzenia, są bardzo pewne siebie, rzadko noszą makijaż. Tutaj Izraelka w makijażu na co dzień to jest naprawdę rzadkość. I to jest fajne, że widać też u nich, że one nawet bez tego makijażu, czyli totalnie są te, nie wiem, czasem nawet takie nieogarnięte, jak my to mówimy w Polsce, wychodzą i widać po nich, że nie czują się takie skrępowane tym swoim dzisiejszym, może nie najlepszym wyglądem, tylko nieważne jak wyglądają, czy są w makijażu, czy bez, czy mają ułożone włosy, czy są fajnie ubrane, to one są pewne siebie i zawsze widać u nich właśnie to, że po prostu siebie lubią. To jest taka cecha, której ja im bardzo zazdroszczę, właśnie tego, że nie przejmują się opinią innych. U mnie to też jest już na dobrym poziomie, natomiast Izraelki, myślę, że można się od nich sporo nauczyć. One są takie, że znają swoją wartość i to, że ktoś coś powie o nich obraźliwego, nie jest w stanie ich tak naprawdę jakoś dotknąć mocno. Często natomiast izraelscy mężczyźni w pewnym sensie narzekają na izraelskie kobiety, ale to działa w dwie strony. Na przykład jest taka grupa na Facebooku, tutaj nie będę nawet podawać nazwy, w każdym razie jest to grupa, na której ludzie z Izraela, właściwie z Tel Awiwu, opisują swoje najgorsze randki. No i myślę, że tam postów kobiet i mężczyzn jest tak mniej więcej pół na pół, więc tutaj często kobiety narzekają na mężczyzn w Tel Awiwie, a faceci w Tel Awiwie na kobiety w Tel Awiwie. Tel Awiw jest tutaj taki właśnie taki na celowniku, dlatego że Tel Awiw to jest to miasto, które reprezentuje tą młodą część Izraelczyków. Tam jest najwięcej młodych ludzi, takich, którzy dużo randkują. No więc to jest takie specyficzne miasto i właśnie tam się dzieją te wszystkie historie, które na przykład potem opisuje się na grupach. No i jakie zarzuty mają tutaj izraelscy mężczyźni do izraelskich kobiet, bo dzisiaj mówimy o kobietach, więc skupimy się na tej części. Więc często mówią, że Izraelki przez to właśnie, że są pewne siebie, są często za bardzo pewne siebie, czyli aż takie trochę aroganckie. Moim zdaniem nie wiem, czy ja bym się tak zgodziła z tym do końca. Natomiast mówi się, że są takie roszczeniowe i takie za dużo wymagają od faceta, nie za wiele dając w zamian. Często też, że to ich ego jest takie wybujałe i też często faceci właśnie w Tel Awiwie narzekają, że jak randkują z kobietami, to te kobiety uważają się za nie wiadomo kogo. No nie wiem, no to są takie jakieś zarzuty. Izraelki są faktycznie takie właśnie przez to, że są bardzo pewne siebie, że dużo wymagają od faceta. Nie wiem, czy jest w tym coś złego. Oczywiście można przesadzić w drugą stronę. Często są takie, że po prostu skreślają faceta za jakąś tam bzdurę, bo akurat nie podpasował do jej konkretnych standardów i wytycznych. No więc faktycznie może czasami są, ja bym to tak określiła, zbyt surowe w tej swojej ocenie mężczyzn. Natomiast moim zdaniem samo to, że mają wymagania i nie biorą tak jak leci każdego faceta, no to chyba dobrze. Ale oczywiście też wiem, o co może chodzić niektórym mężczyznom. Jeżeli ktoś jest taki bardzo uległy, to one to zazwyczaj odbierają negatywnie. Też wydaje mi się, że Izraelki są takie bardzo trudne, jeżeli chodzi o zawieranie przyjaźni. To znaczy, dużo osób mnie pyta, czy uważam, że byłabym w stanie na przykład znaleźć sobie przyjaciółkę Izraelkę tutaj.
No i to jest faktycznie coś, co zmusza do zastanowienia, dlatego że na przykład to jest ciekawe, że większość imigrantek w Izraelu trzyma się raczej albo innych imigrantek z tego samego kraju, albo innych imigrantek z innego kraju, natomiast rzadko kiedy jest tak, że imigrantka ma przyjaciółkę Izraelkę. Nie mówię, że to się nie zdarza, na pewno się zdarza, ale wydaje mi się, że to jest rzadkość. I teraz pytanie, czy to jest kwestia taka, że no właśnie Izraelki są trudne w złapaniu takiej bliższej więzi, zwłaszcza jeżeli pochodzi się z innej kultury, czy też tutaj większy wpływ ma po prostu to, że jak się emigruje do jakiegoś kraju, no to szuka się kogoś, kto mówi w Twoim języku. W sensie fajnie jest, będąc Polką w Izraelu, znaleźć inne Polki w Izraelu, bo pochodzimy z tego samego kraju, z tej samej kultury, mamy podobne doświadczenia, plus możemy właśnie mówić w swoim ojczystym języku, więc to jest wiadomo bardzo wygodne. No i to na pewno jest też czynnik taki, że idziemy trochę na łatwiznę, jak emigrujemy do innego kraju i szukamy kogoś takiego jakby łatwiejszego w obyciu. Aczkolwiek myślę, że faktycznie może tak być, że te Izraelki też tego kontaktu nie ułatwiają. Przez to, że są takie mocne, takie wyraziste, to na przykład dla Europejek często stanowią pewnego rodzaju problem w kontaktach, dlatego że często Europejki są takie, też zależy, który kraj europejski oczywiście, natomiast są takie ułożone bardziej, grzeczne, kulturalne. Troszkę jest to odwrotnością Izraelek, które są głośne, przebojowe, no i to też często buduje taką barierę, że powstaje takie po prostu niezrozumienie pomiędzy dwoma kulturami, no co jest normalne oczywiście i tutaj nie uważam, żeby ta kultura była lepsza, czy ta była lepsza. One są po prostu inne. Natomiast co ułatwia zawarcie przyjaźni z Izraelką, moim zdaniem, to jest ich ciepło. To znaczy one są bardzo przyjemne, przyjazne takie w kontaktach. Dużo się uśmiechają, są sympatyczne, raczej są mało oceniające, czyli nie będą Cię oceniały za to, jak wyglądasz, jak się wypowiadasz. Są takie bardzo tolerancyjne, no nie wiem, w sensie, że rzadko kiedy Cię skrytykują za na przykład odmienne poglądy. Mogą oczywiście dyskutować na ten temat, ale właśnie są takie nieoceniające. I też kiedyś powiedziała jedna osoba z rodziny mojego partnera, jak przyjechałam do Izraela, że słuchaj Agata, Ty się nie zmieniaj, my Cię bierzemy taką, jaką jesteś, w ciemno po prostu, bądź sobą. I to jest faktycznie właśnie coś takiego, że Izraelczycy Cię akceptują takim, jakim jesteś, chociaż faktycznie jak się właśnie spotyka Europejka z Izraelką, no to mogą mieć tutaj ten problem, że mają po prostu inny temperament. Też to jest coś, co widać u Rosjan, że tutaj Rosjanie właśnie jak przyjeżdżają do Izraela, to mają swoje takie społeczności rosyjskie i rzadko kiedy wychylają się poza te społeczności i Rosjanie na przykład praktycznie w ogóle nie mają przyjaciół Izraelczyków, bardzo rzadko, dlatego że Laila, chodź tutaj, nie daj mi nagrać, chodź Laila, no i przyszła, dobra, mamy psa z głowy. Więc Rosjanie często właśnie rzadko wychylają się poza tą swoją strefę komfortu, przez co też, nie wiem co było pierwsze, czy kura, czy jajko, natomiast przez to też, że w Izraelu nie trudno dogadać się po rosyjsku, bo jest tutaj mnóstwo Rosjan i też często są napisy w języku rosyjskim. Tutaj jest tak dużo Rosjan, że oni właśnie budują sobie takie swoje społeczności i rzadko kiedy kumplują się, zawierają takie prawdziwe, głębokie przyjaźnie z Izraelczykami, i mają tutaj taki swój po prostu, taką swoją namiastkę Rosji, co oczywiście też rozumiem, ale często przez to się asymilują, czyli właśnie mówi się, że Rosjanie są tacy bardzo zdystansowani, oni się izolują od Izraelczyków, budują sobie taką małą Rosję w Izraelu i tyle ich widzieli. Więc to zależy też, która narodowość. Też myślę, że może właśnie ta kultura izraelska się do tego przyczynia, bo jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, Izraelkę z Rosjanką. To jest coś, to jest inny świat po prostu. Izraelki są też bardzo ambitne, bardzo pracowite. Po pracy uprawiają sport, mają mnóstwo pasji, są bardzo aktywne życiowo. To nie jest ten typ kobiety, która mogłaby na przykład leżeć i pachnieć. Takie jest moje zdanie na temat Izraelek, że one po prostu, pomimo tego, że są wymagające względem facetów, to wymagają też bardzo dużo od siebie. One w ciąży nie dają sobie taryfy ulgowej, to też wspominałam o tym w którymś z odcinków. Po ciąży tak samo bardzo szybko wracają do pracy, także one są takie naprawdę skoncentrowane na karierze,
zarabianiu dobrych pieniędzy, na spełnianiu się zawodowo i są bardzo towarzyskie. Prawie codziennie widują się ze znajomymi, cały czas mają z nimi kontakt na WhatsAppie. Tutaj są takie popularne grupy na WhatsAppie, gdzie grupa przyjaciół ma grupę taką, na której sobie codziennie rozmawiają. To jest tutaj bardzo popularne, dzwonią do siebie. Bardzo są właśnie takie towarzyskie i mają dużo przyjaciół. Nie mogę sobie wyobrazić na przykład Izraelki introwertyczki. Dużo wychodzą z domu, nie siedzą w domu, spotykają się ze znajomymi, imprezują, tańczą, chodzą razem na jakieś różne zajęcia, chodzą z koleżankami na jakieś, nie wiem, zajęcia taneczne, chodzą na kawę, do knajpy, na plażę, cały czas wychodzą. One są takie, że nie usiedzą w jednym miejscu. Pieseczek przyszedł. Chyba jej nie widać w kamerze, nie wiem, czy ją widać. Mówi się też, że Izraelki są męskie. Dużo Europejek mi tak mówi, że one są takie babochłopy. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. W ogóle nie lubię tego określenia babochłop, ale pomijając to, że go nie lubię, to się po prostu z nim nie zgadzam. Moim zdaniem ta siła Izraelek i przebojowość to nie widzę powodu, żeby nazywać to męską cechą. One są po prostu ludźmi, którzy mocno stąpają po ziemi, tak bym to powiedziała. I bardzo dbają o siebie tutaj fajnie, bo nie ma tego make-upu, czyli nie malują się za często, natomiast uprawiają mnóstwo sportu, jak wcześniej mówiłam, i dbają bardzo o swoje ciało, czyli zazwyczaj dobrze się odżywiają, uprawiają, dużo biegają, czy chodzą na siłownię. Jak pójdziecie sobie w ogóle promenadą Tel Awiwu, zwłaszcza jak jest fajna pogoda, czyli przez większość roku, to jest tam mnóstwo po prostu osób uprawiających sport. Muszę o tym koniecznie nakręcić vloga. Teraz mam trochę problem, bo jesteśmy znowu w 3. lockdownie, więc nie wiem, kiedy mi się to uda, ale jest ta promenada zawsze pełna ludzi, po prostu biegających, uprawiających różne sporty, jogę na plaży, wszystko tam robią. Grają w koszykówkę, tańczą, grają w siatkówkę, po prostu coś niesamowitego. I właśnie mnóstwo mężczyzn też, którzy uprawiają sport, ale i kobiet. Izraelki też nie narzekają, czyli one są takie bardzo pozytywne, tak jak wcześniej mówiłam, że się często uśmiechają. To jest coś takiego dla mnie ciekawego, jak ja pytam Izraelki, które na przykład niedawno rodziły, jak wyglądał Twój poród, czy był trudny, to nawet jeżeli był super ciężki poród, to one mówią, poród był w porządku. Nawet nie dają sobie czasami takiej możliwości, żeby ponarzekać, co jest często może niedobre, dlatego że no dobrze czasem właśnie dać sobie tą przestrzeń, żeby pogadać, wyżalić się, żeby wyrzucić z siebie coś. One często mówią, że jest dobrze nawet jak nie jest. Jeżeli chodzi na przykład o związki, to są takie bardzo otwarte, nie ograniczają zazwyczaj swoich facetów. Oczywiście to jest wszystko takie generalizowanie, bo nie jestem w stanie opisać każdej Izraelki z osobna. Natomiast w związkach dla nich to jest normalne, dla Izraelek, tak samo zresztą jak dla Izraelczyków, że na przykład może kobieta czy facet pójść samemu ze znajomymi do klubu, bez partnera, partnerki, że facet może wyjechać za granicę na jakiś czas, na tydzień, na przykład na wakacje z kolegami, i one nie robią im zazwyczaj takich właśnie scen zazdrości. Bardzo ufają facetom i właśnie nie ograniczają ich w związkach, ale to działa w dwie strony. Izraelczycy moim zdaniem też tacy są. No i jedno z ostatnich moich spostrzeżeń jest takie, że Izraelki, ale to też w ogóle jest taka cecha narodowa chyba wszystkich Izraelczyków, że są bardzo po prostu wyluzowani. Oni są tacy luźni, nie przejmują się jakimiś głupotami, drobiazgami, dają sobie dużo takiej wyrozumiałości dla samych siebie na przykład. No i też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to zawieranie przyjaźni z Izraelkami, to tak jak mówię, oprócz kultury, gdzie tutaj spotykają się dwie zupełnie inne kultury i ciężko się po prostu przez to przebić, to wydaje mi się, że po prostu w dorosłym życiu bardzo ciężko zbudować przyjaźnie. To już nie jest szkoła, gdzie te przyjaźnie po prostu kreowały się same. Jak się chodziło do szkoły z kimś, do klasy, no to spędzało się z nim codziennie tyle czasu, że te przyjaźnie się po prostu same jakoś tam tworzyły. Często na lata, często mogą na przykład przetrwać, kontynuować możemy te przyjaźnie po szkole, kiedy już jesteśmy dorośli. I to jest coś takiego chyba najbardziej komfortowego, to jest ta strefa komfortu, kiedy znasz kogoś od dziecka i ten ktoś zna Cię po prostu od podszewki, widział jak dorastasz, zna Twoje problemy rodzinne, nie trzeba za dużo mu tłumaczyć, bo Cię po prostu zna, wie jak wyglądało Twoje życie i rozumie Cię bez słów. Natomiast kiedy jest się dorosłym i spotyka drugą dorosłą osobę i nie wiemy nic o sobie, nie znamy tego swojego backgroundu, tego swojego jakby tła, tej swojej przeszłości, to ciężko jest od zera taką przyjaźń zbudować.
Plus dochodzi znowu ta różnica kulturowa, więc wydaje mi się, że to już jest podwójnie trudne. Ale z drugiej strony na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że emigracja bardzo otwiera na ludzi. Czyli jak mieszkamy w swoim ojczystym kraju, to raczej nie jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na tym, żeby znaleźć sobie przyjaciół, bo zazwyczaj ich już mamy po prostu i to nam wystarcza. Albo po prostu nie szukamy więcej przyjaciół. Natomiast jak wyjeżdżamy za granicę, no to nie ma tutaj wyboru. Trzeba sobie po prostu znaleźć nowych znajomych. Chyba że chcemy być samotni do końca życia. Może niektórzy by chcieli, no ale jednak człowiek to zwierzę stadne mimo wszystko. Więc wydaje mi się, że wyjeżdżając za granicę stajemy się bardziej otwarci na ludzi i po prostu jesteśmy tacy przystawieni do muru, że muszę się otworzyć, nie mogę być taka nieśmiała, bo po prostu nie będę mieć tutaj swojego życia i swoich znajomych. A jak się wyjeżdża na przykład za granicę dla faceta, no to tym bardziej chce się mieć też takie swoje życie, a nie żyć tylko jego życiem, więc się po prostu tych znajomych szuka. I tutaj na przykład normą jest, że jak się mieszka za granicą, to po jednym spotkaniu gdzieś tam się jedzie na tripa po Izraelu, mimo że tej osoby się prawie nie zna. I to jest w sumie fajne, bo właśnie można poznać różnych ludzi, dużo więcej osób niż poznałoby się w swoim ojczystym kraju. Co jest też super moim zdaniem, to to, że mnie przeszła taka refleksja, jak pracowałam tutaj w biurze w Izraelu. Ja miałam drużynę u siebie w biurze, która składała się z po prostu chyba wszystkich możliwych narodowości. Była dziewczyna z Boliwii, był chłopak z Londynu, inny był z Afryki Południowej. Także tutaj jest tyle narodowości i ja Polka. I siedzieliśmy sobie w jednym pokoiku i to było dla mnie niesamowite, że każdy pochodzi z totalnie innego kraju, z innej kultury, a mimo to pod koniec dnia my jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy nawet mieli to samo poczucie humoru, śmieją się z tych samych żartów i świetnie się ze sobą dogadują, pomimo że każdy w ogóle przyjechał z jakiegoś innego zakątka świata. Więc to jest też coś takiego, co bardzo otwiera umysł na emigracji moim zdaniem. Dobra, rozgadałam się, kochani, dzisiaj strasznie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że coś fajnego z tego filmiku wynieśliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie łapki w górę, odwiedzajcie mnie na Instagramie, na Facebooku. Tam też wrzucam dużo fajnych rzeczy. Pamiętajcie, że założyłam Patronite. Jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to zapraszam Was do odcinka, którego tutaj gdzieś wrzucę, po której stronie. Ściskam Was najcieplej, buźka. Hej!